Cześć, tutaj Łukasz z nurkowo.pl, a w dzisiejszym odcinku przepompownia, czyli najgłębsza atrakcja zalanego wyrobiska węgla brunatnego. To, co widzicie za mną, to nie jest jakieś jezioro. Kiedyś tutaj wydobywano węgiel brunatny. W tej chwili działa tutaj baza nurkowa, w której możecie zobaczyć różne zatopione celowo obiekty. Jest jednak jedno miejsce, które ma charakter historyczny. I to dzisiaj zabieram Cię właśnie w to miejsce. Przed Wami przepompownia. No to zaczynamy. A zaczynamy od tego, że podpływamy po powierzchni do bojki, która oznacza, że pod nami jest zanurzony jakiś obiekt. Po około minucie zanurzenia dostrzegamy go. To śmigłowiec Mi-2. Znajduje się on na głębokości około 18 metrów. Nazywany był potocznie czajnikiem, a produkowany był pomimo radzieckiej konstrukcji w Polsce, w zakładach w Świdniku. O, tutaj widać właśnie głębokość, na której jesteśmy. Co ciekawe, Mi-2 wystąpił również na planie filmu z Jamesem Bondem. Napisz w komentarzu, jeśli wiesz, w którym filmie. My tymczasem przecieramy wskazówkę, która podpowiada nam, w którym kierunku powinniśmy płynąć w stronę przepompowni. Po drodze w niewielkiej odległości od śmigłowca znajduje się silnik. My tymczasem płyniemy dalej wzdłuż poręczówki, czyli tej linki, którą przed chwilą widzieliście na ekranie. Dzięki takim poręczówkom nurkowie w łatwy sposób odnajdują drogę do określonego przedmiotu. Tutaj na przykład mamy kierunek Mała Ścianka. My oczywiście nie płyniemy w stronę Małej Ścianki, może pokażemy Wam to innym razem, jeżeli będziecie chcieli, natomiast tym razem płyniemy oczywiście w stronę przepompowni. O, a tutaj jest moment, w którym głębokość zwiększa się nieco bardziej niż wcześniej, w związku z powyższym ta poręczówka jest bardziej od dna oddalona, a widzicie przy okazji, jakie elementy możecie znaleźć na dnie. O, a tutaj kolejne rozwidlenie. Tym razem możemy odbić w stronę rowerka wodnego. My oczywiście płyniemy dalej. Strzałka powrotna wskazywała śmigłowiec, więc dodam tylko, że niektóre egzemplarze Mi-2 cały czas stacjonują w naszych służbach, takich jak policja, wojsko czy Straż Graniczna. Śmigłowiec Mi-2 możecie również obejrzeć w wielu polskich muzeach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Zamościu, Drzonowie czy Dębicy. A my tymczasem wracamy pod wodę, bo właśnie mijamy kolejne rozwidlenie. Tym razem jedna z poręczówek może nas zaprowadzić w stronę platformy na 30 metrach. My oczywiście ją mijamy i po chwili napotykamy płyty, które widzicie w tej chwili na ekranie. Materiał, który w tej chwili oglądacie, nagrywaliśmy latem. W tym czasie temperatura wody przy powierzchni sięgała 24 stopni, czyli bardzo przyjemna, komfortowa temperatura. Natomiast w tej chwili, będąc na głębokościach pomiędzy 30 a 40 metrem, na swoich komputerach nurkowych widzimy 5 stopni Celsjusza. Oprócz tego jest tu ciemno, więc to, że cokolwiek widzicie, zawdzięczamy w tym momencie oświetleniu, które zabraliśmy ze sobą. Głębokość oraz czas przebywania na dnie sprawiły, że nurkowanie to zalicza się do nurkowań dekompresyjnych. Oznacza to, że nie możemy wynurzyć się bezpośrednio na powierzchnię, lecz musimy odbyć po drodze przystanki na określonych głębokościach. My tymczasem widzimy resztki taśmociągu, dzięki któremu w kopalni przemieszczano wydobyty węgiel. To nie jedyny taśmociąg w tym miejscu, o czym przekonasz się za chwilę, natomiast w międzyczasie zobacz, jakie jeszcze elementy możemy znaleźć w tym miejscu na dnie. O, tutaj widzimy kolejny fragment taśmociągu. Jak widzisz, podczas naszego nurkowania nie spotkaliśmy niestety życia w postaci ryb, co nie oznacza, że w tym zbiorniku go brakuje. Dlatego już teraz zapraszam Cię do obejrzenia innego mojego filmu, w którym zobaczysz, ile życia można spotkać w płytszych jego rejonach. Za chwilę zobaczysz link do tego filmu, natomiast jeśli jednocześnie chcesz obejrzeć różne obiekty zatopione w najgłębszym polskim jeziorze, a przy okazji zobaczyć całkiem sporo podwodnego życia, to świetną propozycją dla Ciebie będzie drugi film pod tytułem Co kryje hańcza, w którym zanurzając się na głębokość aż 70 metrów, zobaczymy, jak wiele rzeczy
może skrywać się pod powierzchnią Królowej Hańczy. Już teraz widzisz drugi link do tego właśnie filmu, natomiast my wracamy pod wodę, aby zmierzać w kierunku zatopionego wraku. Ale to już temat na osobny odcinek, więc dzięki za obejrzenie. Cześć!